Jest 6:30, jestem gotowa do wyjścia. Ale fajnie. Świetnie mi się tu spało, 8 godzin. Jestem wyspana. Słychać tylko maszyny portowe, jakieś zakłady w dole, bo tam jest zaraz wybrzeże morskie. A tak, to wielki spokój i bardzo zacisznie. Fajnie jest zrobiona ta kapliczka, bo przez nią przechodzi drzewo. Ono jest ustawione jakby wokół rosnącego drzewa. Może widzicie, jak z dachu ono wyrasta. Nie widziałam tego w ogóle w nocy, jak tu przyszłam i rozłożyłam się i patrzę, jakaś taka rura tu jest, co to, wentylację zrobili czy coś. A jak wyszłam, to patrzę, że ta rura to jest po prostu obudowane drzewo, także jeżeli deszcz pada, to spływa pod korze tego drewna na ziemię. No i kapliczka jest sucha. To widocznie na pewno specjalnie zrobiono tak, żeby to było jakieś święte drzewo, bo tu jest dość miejsca, żeby zrobić kapliczkę bez drzewa. Na przykład WC jest bez drzewa, więc fajnie, naprawdę fajnie. Także dziękuję, było super, lecę dalej, uciekam przed deszczem, który ma nastąpić niebawem, oby jak najpóźniej. Pakowałam się w jakąś straszną dżunglę, jak z filmów o wojnie w Wietnamie, bo niestety ślad w mapach CZ czasami wywodzi mnie w pole, w jakieś głębokie krzaki i nie wiem, gdzie jest właściwy szlak. Była strzałka w prawo, a potem nie było już żadnych strzałek. Niestety szlak jest w znakomitej większości oznakowany tylko dla ludzi idących w odwrotnym kierunku, więc dla nich są strzałki zrobione, a dla mnie nie. I dla tych dwóch innych ludzi, którzy idą w odwrotną stronę też. Żebym tylko pamiętała, jak tu doszłam. Chyba wzdłuż tego, tak, chyba wzdłuż tego wzgórza, znaczy. Już nie jest tak źle, tu już zaczęłam filmować, bo jest miejsce, ale tam w takie krzaki wlazłam. Jestem cała w pajęczynach, pot się leje, sparno. Dobra, to było tu, gdzie skręciłam, ale to jeszcze na pewno nie jest właściwy szlak. No bez sensu, znowu pół godziny stracę, ale żebym jeszcze znalazła ten właściwy szlak. Bo to jest no, zazwyczaj seprostrada, więc nie ma problemu, to na pewno nie jest tu. Chyba tutaj, o jedną ścieżkę wcześniej. Tam był taki mały znak na skrzyżowaniu, że trzeba skręcić w lewo. No to logiczne, że trzeba było tutaj skręcić w prawo i ścieżka jest bardziej wydeptana. Wszędzie w tej okolicy mają sady pomarańczowe i wszędzie te pomarańcze właśnie kwitną. Tam pan w dole obcina gałęzie. Niesamowity jest ten zapach, taki odurzający, taki słodki. Nie pomarańczowy, taki kwiatowy, klasycznie kwiatowy. W tym parnym powietrzu się ten zapach unosi, jest niesamowicie fajny. Gdybym się tak nie namęczyła w tych krzakach, to mogłabym siedzieć tu dłużej i wąchać, ale cały czas wącham, przystaję i wciągam ten zapach w płuca. Czekam jak na ten deszcz, jak na wyrok. Na razie nie nadchodzi. Byłam w dwóch sklepach, jeden się okazał jakimś kosmetycznym. Nadłożyłam drogi bez sensu, potem byłam w supermarkecie, jakaś ogromna ilość ludzi tam była w ogóle chyba. Albo jakaś promocja, albo otwarli po weekendzie, co jest dziwne, bo jest sobota, więc... Ale może ten długi weekend się rozciągnął. Kupiłam takie chrupki, takie normalne chrupki o smaku warzywnym. Są tym, co wydaje się, że jest na obrazku.
Nie było tam za dużo wyboru, dziś nie będzie smakołyków, bo ten sklep był kiepski. W ogóle to miasteczko jest takie, nie bardzo jest tu nawet co pokazać, bo same są takie nijakie betonowe domy. Tu jest WC, tu jest wał przeciwpowodziowy, teraz będę przechodzić przez mosty i lecę dalej, jakoś na Sysie to miasteczko nazywa, zapomniałam. No więc wzięłam placuszki warzywne, mam nadzieję, że nie będą za bardzo łykowate. Mam paprykę, bo mam jeszcze 2 jajka do usmażenia, to sobie z tym zrobię. Była Philadelphia, był tuńczyk w paczce, wzięłam wersję z warzywami. No i bułeczki z rodzynkami, taki zestaw bardziej amerykański. Kostka masła, muszę ją zaraz dać do słoika, bo jest bardzo ciepło i będzie rozmiękała. No i jeszcze 2 paczki pałeczek herbacianych. I to tyle. Staram się nie objuczać za dużo, ale zawsze kupię trochę więcej niż potrzebuję, bo coś mi wpadnie w oko. Sprawdzałam ceny noclegów na szlaku, ale wygląda to źle. Pomiędzy 5000 a 7000 jenów za noc, czyli 150-220 zł. No to chyba tylko musiałoby walić piorunami, więc znowu będę szukać jakiejś wiaty. Może jutro będzie naprawdę źle, ale jutro może będę w miasteczku, to może tam coś tańszego będzie. Ale bardzo zachęcają, żeby nie nocować pod wiatami, żeby płacić za noclegi, bo chcą, żeby to się stał taki szlak, na którym tu się bardzo dużo zarabia. Ale kto ma tyle kasy, żeby codziennie przez 1,5 miesiąca wydawać 200 na hotel, no większość ludzi na to nie stać, więc trochę szkoda. No ale będę szukać wiatr. Choć chciałabym się umyć, bo już się strasznie kleje. No, to też jest takie słabe, a zawsze jest zimna woda w łazience, więc mycie włosów będzie bolesne. Ale w końcu do tego dojdzie. Doczekałam się deszczu. Jak tylko wyszłam z drugiego śniadania, zaczęło padać i tak raczej drobno, ale z chwilami intensywnie padało przez cały dzień, który właśnie zakończyłam. I znalazłam super miejscówkę. Starą, opuszczoną świątynię szintoistyczną, do której już od bardzo dawna nikt nie zaglądał. Wykoszono schody, a raczej to, co ze schodów zostało. Tam jest Tori czerwona. To ona mnie skusiła tutaj. I tutaj już naprawdę od dawna nic się nie dzieje. Jest brudna, spróchniała podłoga, ale dach jest w porządku. Jest bardzo przestronnie i przewiewnie. Tutaj jest ołtarz. Są sznury ze słomy ryżowej i pioruny. Jeszcze wazon był przewrócony, ale właśnie go poprawiłam, żeby przynajmniej przyzwoicie wyglądał. No i taca z ofiarami, tam się zawsze daje jakieś jedzenie i picie. Teoretycznie ryż i sakę, ale najróżniejsze rzeczy ludzie dają. Oranżadę, kawę, pomarańcze, ciastka ryżowe się też daje, to jest tradycyjna potrawa. No i tak dalej, ale od dawna nikt tutaj nic nie kładł. Gałązki są wyschnięte. No, myślę, że prawdopodobieństwo, że ktoś tu zajrzy, jest bliskie zera, więc super. Wybierałam się do wiaty takiej bardzo marnej, wiaty przy samej drodze, która jest chyba 500 metrów stąd, ale nie muszę tam iść. Tu jest znacznie lepiej, tu będę mieć spokój, będę mieć przestronnie, no i klimatycznie i pięknie. Do tego stopnia nie dbają o to miejsce już, że wycięli las, który tu wokół rósł. To jest w zasadzie chyba
coś w rodzaju profanacji, bo świątynia jest w takim uroczysku, które jest nietykalne. Co prawda nie wiadomo, jakie są granice tego miejsca, ale na moje oko wycięli trochę za dużo, więcej niż powinni. No cóż, widzicie jak to jest, nie tylko u nas. A tu jest jeszcze ciekawa rzecz, przenośny ołtarz. Bardzo rzadko się w szintoizmie chodzi z ołtarzami w polach, ale się chodzi. Czytałam o tym w muzeum w Shibie, że jest takie jedno święto, że to robią, przynajmniej tam na Kyushu, nie wiem jak tutaj. W każdym razie taki jak trochę u nas chyba na Boże Ciało, coś takiego się nosiło kiedyś. Albo po prostu jak taki baldachim, co jest nad księdzem, który niesie monstrację. Coś takiego, ale no w każdym razie taki ołtarz przenośny. No i ten główny ołtarz jest tu, on jest z reguły w formie takiej skrzynki i czasem drzwiczki są otwarte, a czasem nie. I jeżeli są otwarte, to można na przykład zobaczyć, że tam jest jakaś figura bóstwa, a tutaj jest zamknięte. Nie będę tam zaglądać, nie moja rzecz, ale to, że tu nikt nie zagląda, to nie znaczy, że to bóstwo, które tutaj rezyduje, stąd zniknęło. Ono tu jest nadal, kami tego miejsca tu jest, więc mam nadzieję, że nie będzie niezadowolone z mojego noclegu, a raczej się ucieszy, że ktoś je odwiedził. No, jutro ma bardzo, bardzo padać, więc zobaczę jak się potoczy sytuacja jutro. A na razie się rozłożę, gdzieś tutaj zawieszę moskitierę z boku i nadmucham sobie materacyk. Tradycyjnie pokażę Wam, co upieściłam. Na patelni mamy jajecznicę z warzywami, czyli tradycyjnie z cebulą i papryką, i placuszki warzywne. Takie racuszki, te moje ulubione. I wszystko to się odbyło na mojej alkoholowej kuchence, a tutaj jest rozstawiona moja moskitiera. I suszy się chustka, która posłużyła mi na zaręcznik, ponieważ znalazłam tutaj wiaderko i jest też kran z wodą, więc trochę się umyłam. A tu się jeszcze parzy herbata. Pada nieprzerwanie z dość dużą intensywnością. To jest taki oceaniczny, gęsty, drobny deszcz. Czasami nie jest taki drobny, ale taki sam padał w Norwegii, w Irlandii, wszędzie nad morzem. Właśnie taka gąbka z chmur się wyciska i zalewa świat. Z takiego deszczu pada nawet kilka, potrafi naście litrów na metr kwadratowy w ciągu godziny spaść. Więc cieszę się, że sobie tutaj siedzę. Nie śpieszę się dziś za bardzo. Jest już kwadrans po 9. Umyłam włosy. Z kranu leciała woda dosyć zimna, więc wczoraj nie miałam odwagi, ale napełniłam wiaderko i zostawiłam na noc. A ponieważ jest ponad 20 stopni, chyba około 23, to woda przez noc osiągnęła temperaturę 23 stopni i już byłam w stanie polać sobie nią głowę i właśnie dosychają mi włosy, mimo że jest wilgotność sięgająca 100%, to widocznie nie sięga 100%, bo wyschły. Więc fajnie, cieszę się, jestem w miarę czysta, choć i tak wszystko się ma wrażenie, że jest takie klejące i wilgotne, no bo jest wilgotno. I tak będzie jeszcze przez kilka miesięcy, więc muszę do tego przywyknąć, ale cieszę się, że nie jest zimno, że nie dygoczę z zimna, tak jak było w Norwegii albo w Irlandii. W Irlandii byłyśmy z Kasią Nizienkiewicz krótko, w Norwegii też marzłam dość długo. No, więc zjadłam śniadanie, spakowałam się i właściwie jestem już gotowa do wyjścia. Dzisiaj planuję wiatę, która jest w parku za 19 km, więc na pewno jakoś tam doczłapię nawet w tym deszczu. Bez entuzjazmu, ale coś chcę zrobić, nie będę tutaj cały dzień siedzieć, to byłoby dziwne. Aż tak źle nie jest, żeby musiałaś brać dzień zero, więc pójdę dalej.
Za mną jakaś połowa drogi, więc no, jakoś idzie. Dosyć mocno pada, już mam mokre spodenki i taką wilgotną koszulkę, bo mi pod plecaki trochę spływa, ale nie mam siły ubierać ubrań przeciwdeszczowych, bo jest tak parno i ciepło. Teraz trochę taki wiaterek zaczął wiać, widać, że pada bardziej. Siedzę tu już ponad pół godziny. Tu, czyli w kolejnej świątyni shintoistycznej, która jest, no nie jest całkiem opuszczona. Widać, że tu się jeszcze czasem coś dzieje, tylko rzadko po prostu ktoś tu zagląda. Ale jest duża, obszerna, ma szeroki dach, ale nie ma takiej, zamknięta jest ta część, gdzie się tańczy i bębni, więc tu by się tak dobrze nie spało jak w tej zrujnowanej poprzedniej. Dałoby się tutaj na tych deskach. No, jest tu taki ładny park, tak jakby takie uroczysto, święty gaj, może powiem tak. Rosną cedry i jakieś liściaste drzewa. Wisi dzwon, jak zwykle, tu jest skrzynka, gdzie się składa ofiary i tutaj wisi dzwon, w którym się dzwoni, jak się tą ofiarę złoży. On chyba jest zrobiony z kory cedru, a nie ze słomy ryżowej, bo widać, że to są takie darte kawałki kory. Oczywiście jest na nim pleśń, tutaj wszędzie jest pleśń. Wszystko jest ogloniałe, opleśniałe i nosi ślady wieloletniego przebywania w wilgoci. Ja po tej wycieczce pewnie też tak będę wyglądać. Wszystko mi spleśnieje. To nie jest niczym nowym, bo w Nowej Zelandii też mi rzeczy popleśniały i w Appalachach też. Miała tu być gdzieś wiata, ale nie udało mi się jej zlokalizować. No, ale to jest jeszcze lepsze miejsce. Oby wiata, do której dziś idę, wiata parkowa okazała się fajna. Raczej wiele nie będę filmować, ponieważ aparat wędruje z plecaku z powodu intensywnego deszczu. Bardzo miły parking przy drodze z publicznym WC, bardzo fajnym, właśnie skorzystałam i z taką fajną wiatą, prawie domkiem, bo 3 ściany, ławeczki, jest mokry ślad po okrągłym kapeluszu, to znaczy, że pielgrzym tu był. Dziś w sumie spotkałam tylko 3 pielgrzymów, więc większość odpoczywa. Jest tu też taka mapka turystyczna, na której wam pokażę trasę. Szlak wiełdu 21 przez Micharę. Tutaj była ta świątynia i tutaj spałam. I potem szłam do skrzyżowania, gdzie spotyka się jeszcze ta południowa odnoga. Żeby dojść do 38 świątyni, która jest gdzieś tutaj, trzeba zrobić całą taką pętlę po tym półwyspie, co wydało mi się trochę bez sensu, ponieważ nie robię całej pielgrzymki, to uznałam, że nie muszę tam iść i ścinam tą część i idę już od razu tutaj w tym kierunku. Gdzieś tu ma być park, w którym mam zamiar kimać. Tutaj trochę widoków oceanicznych. No ładnie, ładnie. Zawsze ładnie. Jestem już pod wiatą, ale jest naprawdę kiepsko. Wiata jest w porządku, tu by się spokojnie dało spać, ale no jest to przy głównej drodze, jest tu pełno domów, tutaj jest parking, stoją samochody. No jakoś, zwłaszcza, że jest wcześniej, jest dopiero 3:30 i byłoby tu naprawdę dziwnie, jakaś knajpka. Oprócz kibelka, nie wiem, chyba nie jest to dobre miejsce jednak. To źle, bo nie bardzo są alternatywy. Za 10 km jest pole namiotowe. Brrr. I jakaś wiatka też tam jest. Nie wiem, chyba pójdę tam, bo tu coś mi się nie widzi. Stresowałabym się tymi wszystkimi autami. Całe szczęście, że nie zostałam na tym beznadziejnym parkingu, ale bym była zła. Poszłam twardo do mostu. Przy moście znalazłam wiatę i też całe szczęście, że nie zostałam w tej wiacie. To taka otwarta wiata, gdzie przy odrobinie szczęścia byłabym w miarę sucha, bo prosto od rzeki wiatr z deszczem. I teraz właśnie wieczorem ma padać najbardziej, nawet 17 litrów na godzinę.
odlot jakiś, ale w aplikacji było napisane, że jest tu gdzieś jakaś buddyjska kaplica i że są 4 ściany i pełne zamknięcie. Poszłam, patrzę, no jest świątynia szintoistyczna, zamknięta, głupio byłoby tam wchodzić, to znaczy da się wejść. Ale tak pomyślałam, że może pójdę jeszcze ścieżką wzdłuż rzeki. Poszłam i znalazłam to rewelacyjne miejsce. To jest kapliczka noclegowa dla pielgrzymów właśnie. Tam jest Budda i czuwa nad nami tutaj. I jest tu niesamowicie, po prostu jest toaleta na zewnątrz, jest prąd, świeci się światło, ładuję sobie już telefon, jest nawet kosz na śmieci malutki. No i po prostu mata na ziemi i można się tu rozłożyć, można medytować. Ja sobie siedzę teraz na podusi w zebrę i medytuję. Zaraz będę medytować, będę też gotować kolację. Jest taki tarasik do suszenia rzeczy i księga gości. Po prostu wszystko jest tu dla pielgrzymów. Cudowne miejsce. Jestem bardzo za nie wdzięczna, bo się nie spodziewałam, że tak fajnie będzie i że znajdę to miejsce i że ono będzie rzeczywiście istniało, bo są jakieś nieścisłości chyba w tej aplikacji, tak jak ja ostatnio nie mogłam znaleźć tej chatki i nie wiem do dziś, czy ona istniała. Ta kapliczka znajduje się nad rzeką. Tam za oknem widać rzekę. Przeszłam wielki most na tej rzece. Teraz właśnie zerwał się wiatr i idzie oko cyklonu i rzeczywiście ma lać. Można zadzwonić dzwonem, jak się złoży ofiarę i skończy modlitwę. Także tu jest ten dzwon. No, po prostu jestem zachwycona. Super. 23 km dzisiaj tylko, ale no pogoda naprawdę obrzydliwa. A jutro już ma być lepiej. Patrzcie jeszcze na te piękne dekoracje z papieru, które tutaj są. Japonia jest znana ze sztuki wyrabiania różnych kształtnych rzeczy z papieru, origami. I jeszcze jak widać innych rzeczy, są takie kwiaty, jakieś takie kostki, girlandy. Pięknie to wygląda, tam jeszcze są takie kulki kwiatowe. No, pięknie. I tutaj Budda. No to jeszcze pokażę wam kolację, którą właśnie wykonałam. Dzisiaj jest na takiej samej podstawie jak zwykle, czyli na zeszklonej cebuli i zeszklonej papryce zielonej. Jest tuńczyk z ryżem. Ten tuńczyk, którego wczoraj kupiłam i tutaj był sklep jeszcze zanim zaczęłam ten rekonesans chatkowo-wiatowy, to poszłam do sklepu i kupiłam onigiri, po prostu ugotowaną kulkę ryżową i tą kulkę rozwaliłam, tak żeby nie była już kulką. Więc taki gulaszyk warzywno-tuńczykowy.
Mam już ze sobą 700 km. Udało mi się wykalkulować idealnie, bo to właśnie tutaj szlak od 2 dni nie schodzi w ogóle z asfaltu. Dziś sobie tylko zrobiłam alternatywną trasę plażą, a tak to cały czas ruchliwy asfalt. Może nie najprzyjemniej, ale przynajmniej widok na Pacyfik, który dzisiaj intensywnie szumi po wichurze mocnej. Ale pogoda jest już bardzo dobra, wręcz idealna, nie za gorąco, wiaterek, więc lecę dalej. W tym momencie po raz drugi jestem zmuszona uzupełniać brakujący materiał narracją z OFF-u i nielicznymi zdjęciami z telefonu. Niestety mój aparat właśnie znowu zastrajkował i przestał te pliki nagrywać. Mam trochę z telefonu, no i mam w pamięci wszystko, co się wtedy działo. To był w ogóle dziwny dzień, bo był to jeden z zaledwie 2 dni w Japonii, które się niemiło zaczęły tak naprawdę, bo w tej cudownej kapliczce, w której spałam tego dnia, najwyraźniej nocuje bardzo wielu pielgrzymów i pewnie też wielu z nich jest nie z Japonii. I kiedy stamtąd wyszłam i szłam w takim skrótem, który wskazały mi mapy CZ, to jeden z mieszkańców miejscowości zaczepił mnie, przywołał do siebie. Ja myślałam w swojej naiwności, że chce mnie czymś poczęstować, tak jak to bywało często wcześniej na Kyushu. Ale on po prostu chciał, żebym poszła inną drogą. Pokazał mi, żebym szła wałem powodziowym, przeciwpowodziowym naokoło, a nie koło jego domu, bo jemu to przeszkadza. No więc po prostu mnie stamtąd wywalił. I właściwie nikt w Japonii nie był dla mnie taki, więc po prostu bardzo byłam przygnębiona przez cały dzień. Dlatego nic nie mówiłam głównie, bo jakoś to przegryzałam. Ale zaraz po prostu wydarzyło się 5 innych miłych rzeczy, które to złe wspomnienie jakby neutralizowały, tylko że trochę mi to się działo w głowie. Między innymi ktoś dał mi cukierki, ktoś inny był dla mnie miły w sklepie, więc nie twierdzę, że z Japonią jest coś nie tak, to myślę, że to był po prostu taki jednostkowy przypadek, ale pomyślałam, że o nim opowiem, bo warto też wspomnieć o tym, że jest na Shikoku zbyt wielu już pielgrzymów, zbyt wielu turystów. Jedni mieszkańcy po prostu chcą na nich zarabiać, a ci, którzy nie zarabiają, to są już trochę chyba niezadowoleni z tego, że jest ich tak wielu. Więc tak to tam jest. A jak wyglądała reszta popołudnia? No po prostu tak jak zwykle, czyli głównie szłam drogami. Był odcinek leśny, na którym akurat były jakieś okropne roboty drogowe. Ale później szłam nad ładną rzeką i trafiłam w końcu do wiaty. Dość do późna szłam, żeby tą wiatę osiągnąć. I na miejscu okazało się, że ta wiata jest tuż przy drodze i tuż przy warsztacie samochodowym. W tym warsztacie jeszcze ludzie pracują i było mi tam bardzo dziwnie, bo nie było tam toalety, a Japończycy nie bardzo tolerują noclegi na dziko, jeżeli toalety nie ma, bo się przejmują bardzo tym, żeby było czysto i nie życzą sobie, więc bałam się, że ktoś przyjdzie i mi coś powie. Na szczęście nic takiego nie nastąpiło, ale po tym dniu trochę się właśnie martwiłam. Rano ten pan z warsztatu tylko się uśmiechnął i powiedział dzień dobry, więc wszystko było okej. A nocleg był świetny, było trochę takich ścian i zawiesiłam sobie moskitierę, więc naprawdę fajnie. Rano wyruszyłam znowu na ładną leśną ścieżkę, a niebawem spotkałam pana, który powiedział, że gdybym szła dalej, to bym mnie na pewno zaprosił i że jeżeli jeszcze kiedyś będę szła Shikoku, to zaprasza serdecznie, więc już się zneutralizowała ta karma. To znaczy przeznaczenie dało mi coś miłego.
I odwiedziłam świątynię numer 37. To była jedna z najfajniejszych świątyń i radzę Wam ją zapamiętać. Jeżeli chcielibyście mieć jakieś takie fajne doświadczenie świątynne, na przykład w Japonii i wybieracie się na Shikoku, żeby jakieś świątynie zobaczyć, to 37 oferuje noclegi. Normalnie można tam wynająć sobie łóżko. I oni są tam bardzo przyjaźnie nastawieni, bo tego nie można jakby powiedzieć o każdej świątyni. No, oni też już mają chyba trochę nadmiar wizytujących, ale tam były stoły piknikowe, były kosze na śmieci, było napisane, że tu są gniazdka do ładowania elektroniki, więc bardzo miło. Fajnie się tam siedziało. Miasteczko Shimanto też było bardzo ładne, tam było dużo sklepów ze starociami, udało mi się tam kilka fajnych rzeczy zakupić, które dość mocno obciążyły później mój plecak. No i ogólnie dzień był potem już bardzo fajny i bardzo mi się poprawił humor. Krajobrazy jak zwykle, jakieś rzeki, jakieś pola. Kupiłam sobie jakąś bardzo dziwną potrawę, może ktoś potrafi ją nazwać. To były takie smażone kuleczki, które wyglądały jak jakieś zmielone owoce morza, ale może to po prostu była mąka, jakaś taka piankowata i z tego były takie kulki. Bardzo coś dziwnego. Jak zwykle w Japonii do jedzenia było coś dziwnego. A po południu wędrowałam szlakiem z takiej przełęczy w dół ku morzu i ten szlak był fragmentem Shikoku Nature Trail. Ten szlak, niby długodystansowy i znowu taki bardzo długi, ponad 1000-kilometrowy, istnieje tylko w teorii. To był jedyny taki przykład, że taki znak był tego szlaku i nawet już po próbach na Kyushu, kiedy próbowałam znaleźć przebieg Kyushu Nature Trail, dałam sobie z tym spokój i na Shikoku nawet nie szukałam, bo wiedziałam już, że tego po prostu nie ma. Ale tak po prostu fajnie było zobaczyć, że jednak może kiedyś za 100 lat będzie taki szlak. To był ładny szlak wzdłuż górskiego strumienia, przyjemny las, kwitły, wiciokrzewy. One mają taki bardzo słodki zapach i pamiętałam je z Appalachów, kiedy tam w maju kwitły, właściwie na przełomie maja i czerwca, chyba w Pensylwanii. To był tak cudowny zapach, że się właśnie tutaj w Japonii też zatrzymałam trochę go nawdychać. A wieczorem gnałam przez jakieś miasteczko, przed którym ludzie właśnie poustawiali przy wiacie mnóstwo zakazów spania, więc znowu tak trochę niechętnie do tych pielgrzymów podchodzili. Były zakazy właśnie biwakowania, spania, zakazy wszystkiego, więc poszłam do miasta, zrobiłam małe zakupy i ruszyłam w kierunku czegoś, co było zaznaczone na mapie, co miało być właśnie jakimś takim specjalnym miejscem noclegowym, jakąś taką budką bardzo fajną, właściwie domkiem, chatką. Okazało się niestety, że mieszkańcy nie życzyli sobie, żeby pielgrzymi tam spali i ta chatka została rozebrana w zeszłym roku, a ja o tym nie wiedziałam. No i zrobiło się ciemno już prawie i nie wiedziałam, co ze sobą zrobić w związku z tym, bo mieszkańcy tej wsi nie wyglądali na specjalnie gościnnych. Więc szłam po prostu jeszcze kawałek asfaltem i zauważyłam znak, że będzie parking i być może jakieś zadaszenie, więc poszłam na ten parking. Okazało się, że była tam świetna wiata, nawet z kawałkami ścian i były dwie ławki, które były ruchome, były na łańcuchu przykute, ale można było je razem zestawić, więc sobie zrobiłam na tych ławkach legowisko. Przez całą noc nikt tam nie zaparkował, więc panował święty spokój. Zrobiłam sobie spaghetti, to zawsze poprawia humor. Było to spaghetti zrobione z udonu. Na pewno Japończycy uważają, że to jest grzech śmiertelny zrobić spaghetti z udonu, ale moim zdaniem jest bardzo dobre. Usmażyłam cebulkę, dorzuciłam trochę ketchupu i tarty ser, bo w Japonii można kupić tarty ser do pizzy i różnych takich rzeczy, tylko nie można kupić normalnego sera do plastrowania. Nazajutrz wróciłam na szlak, który znowu przez jakiś czas był fajną ścieżką. Oczywiście dołożyli do niego jakąś straszną ilość schodów antyerozyjnych z betonu, jak to w Japonii. Potem byłam w miejscowości, gdzie przebiegała linia kolejowa, więc dało się tam pójść do łazienki, nabrać wody. I wędrowałam sobie dalej w spokoju i trafiłam do bardzo cudownego, tajemniczego miejsca, do takiej jakby prywatnej świątyni w środku lasu. Ta świątynia nie była zaznaczona na mapach, była właśnie takim jakby
tajemnym miejscem. Było kilka kaplic, można było tam posiedzieć. Taki właściwie dziki ogród japoński przechodzący w naturalny las japoński. Jakieś naturalne gatunki drzew, gdzieś się sączyła woda, głazy były rozstawione. Bardzo fajnie tam było, szczególnie, że nie było tam żadnych ludzi. No więc sobie trochę posiedziałam, a potem ruszyłam dalej już jakąś małą drogą asfaltową, aż nad ocean. I potem już szłam tylko asfaltem wzdłuż oceanu. Słońce dosyć prażyło. Nie bardzo robiłam już jakiekolwiek zdjęcia. Patrzyłam głównie sobie na to, co ludzie robią nad morzem, jak rozładowują jakieś sieci, wybierają się kutrami w morze, bo to była taka duża zatoka ograniczona półwyspem, na który wybierałam się później. I w pewnym momencie sobie siadłam po prostu odpocząć na takim małym parkingu. Tak się po prostu rozwaliłam z rzeczami tuż przy drodze i zatrzymał się samochód i z tego samochodu wysiadła bardzo sympatyczna para, która rozpoznała we mnie długodystansowca. Oni byli po prostu bardzo zainteresowani wędrówkami długodystansowymi i chcieliśmy sobie zrobić zdjęcie. I w tym momencie odkryłam, że ten mój aparat znowu robi coś źle i wymieniłam kartę na nową. Od tego momentu znowu wszystko działa. Spotkałam właśnie ludzi, którzy kumają wędrowanie, wspominają coś o PCT, oglądają z uwagą mój plecak i dostałam zimną kolę. Co jest po prostu świetne. Prawdziwa Trail Magic, taka szlakowa Trail Magic w Japonii. Są tak zainteresowani plecakiem, że nawet nie chcą spojrzeć. Trasa lepsza niż się spodziewałam. Droga jest taka wiejska i prowadzi cały czas nad samym morzem. Co prawda nie ma plaż, tylko jest cały czas taki mur chroniący przed falami przy złej pogodzie. Ale jest ładnie, ludzie łowią ryby, pływają kutrami po zatoce i szukają małży wśród kamieni, bo chyba jest właśnie odpływ, ale tutaj jest mniejszy, bo to jest bardzo głęboka zatoka z wąskim wejściem. Minęłam już dawno nasadę tego półwyspu i przez most chyba, będzie przejście przez most na czubek tego półwyspu i tam właśnie jest ta 36. świątynia, przy której gdzieś w okolicy chcę dzisiaj spędzić noc. Jest tutaj gniazdo jaskóły. Pani jaskółkowa niespecjalnie się mną przejmuje, teraz tak jakoś zakwiczała, bo się przesiadłam chyba, żeby zrobić ten filmik. Bo już przywykła do tego, że leżę sobie tam i odpoczywam. Miejscówka to jest kolejna chatka odpoczynkowa. Trochę zagrzybiała i taka obskurna trochę. Maty tatami na skrzynkach plastikowych, ale są bardzo, bardzo brudne, zwłaszcza pod jaskółkami. Ciepło bardzo dzisiaj, ale jeszcze nie tak, żeby narzekać na to. Dopiero się upały zaczną za jakiś czas. O, ten most chyba jest właśnie początek przypływu, bo woda zdaje się wpływać do zatoki. Spóźniłam się pół godziny i świątynia jest już zamknięta. To głównie znaczy, że biuro jest zamknięte, bo świątynia pozostaje otwarta 24 godziny na dobę. Więc można tu tak czy owak wejść, tylko ci, którym zależy na wpisach do takiego dziennika pielgrzyma, no to już się dziś nie załapią. Muszą czekać do jutra, ale ja nie zbieram żadnych podpisów, więc nie ma to dla mnie znaczenia i w zasadzie lubię, jak świątynia jest zamknięta, bo już nie ma ludzi. Mogę sobie chodzić, filmować i nikt się nie patrzy i jakby nie sprawdza, jakich ja rytuałów dokonuję.
Nie wiem, czy ktoś sprawdza tak naprawdę. No, dokonuję obmycia i kłaniam się tak jak należy, więc tak z szacunkiem oczywiście. Ale nie wiem nigdy, czy na pewno wolno robić zdjęcia, czy nie, ale inni ludzie też robią zdjęcia, więc chyba wolno jednak. Ale tak czy owak, wolę być w takich miejscach sama. Ładna świątynia. Widać, że stara i mają tutaj całe kolekcje takich figur wyrzeźbionych w kamieniu, jakie zwykle są w kapliczkach. Mają ich tu dziesiątki i setki. Jest też mała kapliczka szintoistyczna w rogu na końcu, więc jak zwykle te dwa poglądy są ze sobą związane w Japonii. No, tak, teraz muszę kombinować nocleg. Niedaleko jest plaża z parkingiem i tam jest WC i jest ławeczka i taka mała wiata, ale bardzo na widoku, więc nie najlepiej. Ale pewnie to mi pozostaje.